Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Parę miesięcy temu świat zatrzymał się na chwilę, po czym zaczął lekko drgać, po czym dało się usłyszeć falę oklasku spowodowaną pytaniem zadanym przez anonima. Czy potężny wzwód rano może potwierdzić, że z żyłami i tętnicami jest wszystko ok? Bo ten aplauz jest podany tym, że na pewno wielu z Was zastanawiało się, przynajmniej powinno, czy rzeczywiście to, jaki jest stan naszych erekcji, jaka jest częstotliwość naszych erekcji, będzie nam coś mówić a propos nie tylko naszego zdrowia układu sercowo-naczyniowego, ale między innymi zdrowia hormonalnego i zdrowia, jeśli chodzi o inne systemy w ciele. Jest to jak najbardziej prawda, to właśnie będziemy omawiać w tym odcinku. Erekcje są fantastycznym barometrem zdrowia, więc obserwowanie po prostu tego naszego, że tak powiem, przyjaciela z dolnego piętra czyni go swoistym, za przeproszeniem, ja go zawsze tak nazywam, pindolometrem zdrowia. Jeśli zauważyłeś u siebie kłopoty ze wzwodem czy u swojego partnera, to warto wziąć się w garść. Dobra, od razu uprzedzam. Ten odcinek będzie niestety wypełniony falicznym humorem bardzo niskich lotów. Rozumiecie? Niskich. Słaby dowcip? Ale wytniesz potem. Okej, dobra. Lecimy. Co dokładnie omówimy sobie w tym odcinku? Omówimy sobie, jak dokładnie będzie przebiegać wzwód, jakie mechanizmy nim kierują, ponieważ jest to ważne, żeby zrozumieć, dlaczego kłopoty ze wzwodem są być w stanie markerem wyprzedzającym choroby układu sercowo-naczyniowego nawet o 5 lat. Co więcej, opiszemy sobie badania, które pokazują, jaka jest korelacja między zaburzeniami erekcji a całkowitą śmiertelnością, jakie kłopoty zdrowotne konkretne są powiązane z zaburzeniami erekcji, jak dokładnie sprawdzić, patrząc po prostu takimi klastrami symptomów, czy zaburzenia erekcji, które mogą u Ciebie wystąpić, są potencjalnie skorelowane właśnie z chorobami układu sercowo-naczyniowego, potencjalną miażdżycą, wylewami i tym podobnymi nieprzyjemnościami. Chwila przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, to Mięsna Paczka jest dostawcą z mięsa z certyfikowanych, ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla odbywa się tak, jak tak naprawdę zawsze i wszędzie powinna się odbywać. Nie ma używanych antybiotyków na żadnym etapie hodowli, nie ma używanych oczywiście żadnych boosterów wzrostu. Mięso jest samo mrożone w szczycie świeżości, to daje gwarancję, że jest najwyższej możliwej jakości, kiedy ląduje na naszym stole. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki i wybieramy jedną z paczek, które zostały uprzednio skompletowane, albo kompletujemy własną ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Można ją po prostu sobie wrzucić do zamrażarki, wyciągać, kiedy jest chwila albo ochota, żeby coś ugotować sobie lub bliskim. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś w Mięsnej Paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja serdecznie polecam i lecimy dalej. Bardzo wątpię, żeby był jakikolwiek facet na tej ziemi, a przynajmniej nie więcej niż garstka z nich, którzy by bagatelizowali zaburzenia erekcji czy libido. Generalnie jest to traktowane bardzo poważnie. No i właśnie uderzając w poważne tony, powinno być traktowane poważnie. Bo jeśli spojrzymy sobie na literaturę naukową, to zaburzenia erekcji będą dosyć mocno korelować z całkowitą śmiertelnością. Jak mocno? Jeśli spojrzymy sobie na przegląd, uwaga, przeglądów systematycznych i metaanaliz, to zaburzenia erekcji pokazują współczynnik ryzyka 1,25, jeśli chodzi o całkowitą śmiertelność z dowolnego powodu. Innymi słowy, mężczyźni, którzy mają zaburzenia erekcji, mają 25% większą szansę zgonu z dowolnego powodu. Z kolei w metaanalizie badań kohortowych pokazano, że ciężkie zaburzenia erekcji mają współczynnik ryzyka 1,58, jeśli chodzi o całkowitą śmiertelność z dowolnego powodu. Innymi słowy, tacy panowie, którzy już nie potrafią dobrze postawić tego masztu, umierają z prawdopodobieństwem, które jest większe o 58%, jeśli chodzi o dowolną przyczynę śmierci. Jeśli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego, też oczywiście będzie dodatnia korelacja. Wydaje mi się, że nawet logika dyktuje, że koniec końców, jeśli penis jest zasilany układem między innymi naczyniowym, to jeśli tam coś nie działa, to generalnie może być
kłopot z tym właśnie układem. Generalnie w tym właśnie przeglądzie przeglądów systematycznych i metaanaliz mieliśmy następujące wyniki. Jeśli chodzi o całkowite zdarzenia układu sercowo-naczyniowego, mieliśmy współczynnik ryzyka 1,44, więc 44% większe szanse w populacji mężczyzn z zaburzeniami erekcjami, że coś tam się stanie. Jeśli chodzi o zawał serca, to mieliśmy współczynnik ryzyka 1,62, czyli 62% większe ryzyko wystąpienia zawału serca u mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego wynosiła 1,19, więc 19% większe ryzyko. Z tego samego badania cytowałem to, że współczynnik ryzyka, jeśli chodzi o śmiertelność całkowitą z dowolnego powodu, był 1,25, więc warto zwrócić uwagę, że całkowita śmiertelność z dowolnego powodu tutaj była większa niż stricte śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. I nie powinno to dziwić, ponieważ powodów potencjalnie zaburzeń erekcji jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o zdarzenia mózgowo-naczyniowe, w tym oczywiście wylew, mieliśmy współczynnik ryzyka 1,39, więc 39% większe ryzyko w czasie wystąpienia m.in. wylewów u mężczyzn, którzy mieli zaburzenia erekcji. Oczywiście korelacje te będą występować z badania na badanie. Żeby było jasne, nie widziałem nigdy w życiu badania, które by pokazywało, że jest negatywna czy ujemna korelacja między zaburzeniami erekcjami a chorobami układu sercowo-naczyniowego. Generalnie takie rzeczy się nie zdarzają. W jeszcze innym przeglądzie przeglądów systematycznych i metaanaliz pokazano, że zawał serca 55% większe ryzyko u mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Udar mózgu 36% większe ryzyko. Śmiertelność sercowo-naczyniowa 50% większe ryzyko. Cały czas, jak co odcinek podkreślam, nie mówimy o ryzyku absolutnym, mówimy o ryzyku relatywnym w tym przypadku. Oczywiście możemy spojrzeć poniekąd na rewers tej monety i stwierdzić, że jeśli mamy takie korelacje, jeśli chodzi o zaburzenie erekcji, pewnie będą pozytywne korelacje, jeśli chodzi o uprawianie seksu, czy częstotliwość samego uprawiania seksu. I oczywiście jak najbardziej tak występuje. Choćby w jednym z badań mieliśmy pokazane, że mężczyźni, którzy uprawiają seks rzadziej niż raz na miesiąc, będą mieli statystycznie większe ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Z kolei mężczyźni, którzy uprawiają co najmniej 2 razy seks w tygodniu, mają znacznie niższe ryzyko występowania tych chorób układu sercowo-naczyniowego, nawet jeśli będziemy robić korektę o różnego rodzaju czynniki zakłócające. Pomijam oczywiście aspekt tego, że nie chodzi tylko i wyłącznie o aktywność fizyczną, chociaż wiadomo, że jest to jakaś tam aktywność fizyczna, natomiast chodzi między innymi o bliskość, tak? Najzwyczajniej w świecie o bliskość między dwoma osobami, jakieś uczucie po prostu bezpieczeństwa, bliskich relacji, oksytocyna, która jest wyzwalana, między innymi oczywiście w bliższym kontakcie między osobami, ma fantastyczne działanie ochronne, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. Będzie to dotyczyło się też oczywiście choćby kontaktu mam z dziećmi. Zresztą mówiłem o tym w odcinku, który był nagrany 2 czy 3 lata temu, Dotyk jako lekarstwo, gdzie pokazywałem, że sam kontakt, dotyk, nawet nie bliskiej osoby, tylko innych osób jest w stanie znacząco wpływać między innymi na funkcję układu odpornościowego, obniżenie stanów zapalnych, obniżenie kortyzolu. Chyba najbardziej absurdalną częścią tego filmiku było to, że opisywałem badanie, w którym ludzie przytulali poduszki, które były po prostu ukształtowane jak człowiek z takimi łapkami, żeby go przytulić. Też osoby biorące udział w tym badaniu odnotowały znaczącą poprawę różnego rodzaju parametrów. Polecam obejrzeć filmik, bardzo ciekawy. A jeszcze na chwilę wracając do tematu seksu, było bardzo ciekawe badanie, które sprawdzało, jak aktywność seksualna u osób po 65 roku życia, u których wystąpił już zawał serca, wpływało na zwiększenie szansy na lepsze i dłuższe życie i rzeczywiście osoby, które wznawiały aktywność seksualną po zawale, generalnie miały niższą całkowitą śmiertelność niż osoby, które tej aktywności seksualnej nie wznawiały. Czas omówić sobie dosyć szybko, jak będzie przebiegać wzwód mechanistycznie. Zacznijmy sobie od zerknięcia na przekrój poprzeczny penisa. I jest to o tyle śmieszne, bo jeśli spojrzycie sobie na przekrój poprzeczny penisa, to wygląda on albo jako zamaskowany meksykański wrestler, albo twarz muchy. Przynajmniej z tym mi się zawsze kojarzyło, jak go widziałem. Jeśli chodzi o sam dopływ krwi, to nie będę omawiać każdej tętnicy, bo nie ma to absolutnie znaczenia, ale będziemy mieć tak zwaną tętnicę sromową wewnętrzną. To jest taka główna magistrala, która będzie doprowadzać krew do prącia. Mamy tętnicę głęboką prącia. Tą tętnicą krew będzie doprowadzana do ciał jamistych.
Prawdopodobnie wielu z Was słyszało, że generalnie właśnie mamy te ciała jamiste, które będą znajdować się w penisie. One będą wypełniać się krwią i jest to jedna z głównych przyczyn, dla których właśnie wzwód czy erekcja jest w stanie powstać. Mamy również tętnicę grzbietową prącia i generalnie ta tętnica grzbietowa będzie powodować dopływ krwi do żołędzia penisa i tym samym jego napięcie i wypełnienie. Logika oczywiście dyktuje, że jeśli tętnice będą doprowadzać krew, oczywiście wszędzie, ale w tym przypadku mówimy o penisie, to zaburzenia samej funkcji tętnic będą już potencjalnie powodować zaburzenia erekcji. Ale oczywiście kłopoty mogą być też innej natury. W momencie, w którym mamy tą żyłę głęboką, która będzie doprowadzać krew do ciał jamistych, ciała jamiste w penisie zaczynają się wypełniać. To powoduje napięcie, kiedy te ciała jamiste są już tak mocno wypełnione, tak zwanej osłonki białawej. I ta osłonka biaława z kolei wtedy zaczyna powodować ucisk takich drobnych żył, które się nazywają żyły podosłonkowe. I to z kolei powoduje tak zwany efekt okluzji żylnej, a więc zamknięcia żylnego. Innymi słowy, odpłynięcie krwi jest utrudnione albo praktycznie niemożliwe. Oczywiście w tym przypadku jest to reakcja zupełnie fizjologiczna. My chcemy, żeby tam krew była, żeby utrzymać tą erekcję. Natomiast ponownie, tak jak mamy różnego rodzaju kłopoty żylne, choćby jeśli chodzi o żylaki w nogach, kłopoty z zastawkami żylnymi, że ta krew po prostu nie jest być w stanie skutecznie odprowadzana. Tutaj oczywiście też mogą istnieć kłopoty natury żylnej. Swoją drogą, jeśli ktoś słyszał o priapizmie, czyli właśnie tym kłopotem, że penis jest w stanie erekcji czasami długie godziny i to nie przechodzi samodzielnie, dosyć często może być to efekt uboczny różnego rodzaju leków i to nie przechodzi, wtedy trzeba właśnie udać się na ostry dyżur i generalnie muszą odsysać tą krew dużymi strzykawkami. Wiemy już, jak to wygląda, jeśli chodzi o dopływ krwi, potencjalne kłopoty z tętnicami albo żyłami, natomiast oczywiście mechanizmów jest więcej i też warto je omówić. Erekcja będzie zaczynała się od bodźca. Musimy mieć jakiś bodziec, żeby ją wywołać. Bodziec może być albo dotykowy, albo bodziec może być psychogenny. Tak? Czyli to może być oczywiście widok potencjalnej partnerki. Dobrze wiemy, że ona nie musi być z nami w pokoju. To może być choćby pornografia, albo z racji tego, że mózg ma generalnie absolutne kłopoty z rozróżnianiem tego, co sobie wyobrazimy, a tego, co widzimy w rzeczywistości, to mogą być również fantazje. Natomiast zaczynamy od bodźca. Potem następuje tak zwane przełączenie autonomiczne. Przełączenie autonomiczne będzie polegać na tym, że przełączamy układ sympatyczny, a więc ten układ walki lub ucieczki, na układ parasympatyczny, a więc rest and digest, odpoczywanie i trawienie. I to przełączenie jest bardzo ważne. I swoją drogą ono też tłumaczy, dlaczego osoby zestresowane, szczególnie takie zestresowane chronicznie, najzwyczajniej w świecie mają albo bardzo niskie libido, albo i niskie libido i zaburzenia erekcji. I to też bardzo łatwo zauważyć, wydaje mi się, w życiu codziennym, tak? Rano chce się najzwyczajniej w świecie bardziej, w momencie, w którym po prostu minął cały dzień, następuje wieczór i człowiek już jest skatowany, generalnie tej ochoty jest już dużo mniej. Więc mamy bodziec, mamy przełączenie autonomiczne. Kolejnym krokiem jest, żeby rzeczywiście rozszerzyć te tętnice, żeby ten dopływ krwi był na odpowiednim poziomie, musimy mieć tlenek azotu, o którym mówiłem wielokrotnie na kanale. Tlenek azotu, czyli ten nasz główny transmitter, który powoduje wazodylatację, a więc rozszerzenie naczyń krwionośnych. Więc w pierwszym rzucie ten tlenek azotu jest produkowany przez NNOS, czyli syntazę tlenku azotu neuronalną, a następnie jest podtrzymywany już przez syntazę tlenku azotu ENOS, czyli śródbłąkową syntazę tlenku azotu. I ta śródbłąkowa syntaza tlenku azotu jest tutaj szalenie ważna. Zwróćcie uwagę, że w nazwie jest śródbłąkowa, czyli gdzie ona się znajduje, będzie znajdować się przede wszystkim w śródbłąku tętnic. Teraz, co się dzieje, jeśli ten śródbłonek tętnic jest już uszkodzony? Czyli nie działa optymalnie, nie funkcjonuje tak, jak powinien. Będziemy produkować mniej tlenku azotu. I to jest ten moment, w którym potencjalnie te erekcje mogą występować, ale mogą być niepełne. Tak? W momencie, w którym penis po prostu nie będzie w pełni sztywny. Więc warto dbać o ten stan tętnic
między innymi właśnie z powodu tego, że to jest coś, co będzie odpowiadać za erekcję. Jeśli interesuje Cię ten temat, ja o tlenku azotu mówiłem między innymi w tym odcinku posty versus miażdżyca, jak posty są w stanie zwiększyć produkcję tlenku azotu, choćby w przedostatnim czy dwa filmiki temu, jak oliwa z oliwek extra virgin olive oil jest w stanie zwiększyć produkcję tlenku azotu u osób, które mają już upośledzoną funkcję tętnic, funkcję śródbłąka tętnic. Natomiast idąc dalej, będziemy mieć, jeśli chodzi o kolejny mechanizm, spadek ilości jonów wapnia w mięśniach. I to powoduje, jeśli chodzi o mięśnie gładkie, ich rozkurcz. W następnej kolejności będzie następowało otworzenie tych ciał jamistych, tętnice są już rozwarte, krew zaczyna napływać do ciał jamistych. Właśnie tutaj następuje ten mechanizm okluzji żylnej, a więc żyły zaczynają się zamykać, żeby ta krew pozostała w penisie, w ciałach jamistych. Następuje zwiększenie ciśnienia w penisie, tego ciśnienia wewnątrzjamowego tak zwanego i dopiero ostatnim krokiem jest produkcja fosfodiesterazy 5. I fosfodiesteraza 5 być może już Ci się kojarzy, bo ja mówiłem o niej na kanale wielokrotnie, w kontekście przede wszystkim leków, które się nazywają inhibitory fosfodiesterazy 5, więc inhibitory PDE5. Fosfodiesteraza 5 będzie powodowała rozkład cząsteczki, która się nazywa CGMP, a więc cykliczny monofosforan guanozyny i to będzie powodować następnie ustąpienie erekcji. Mając już solidne podstawy, możemy sobie przejść do tak zwanej hipotezy rozmiaru tętnic, nazywanej również hipotezą małych tętnic i ja właśnie tą nazwę preferuję, bo jest po prostu fajna, bardzo ładnie brzmi. Więc co mówi hipoteza małych tętnic? Hipoteza małych tętnic mówi, że jeśli tętnice wieńcowe będą miały około 3 do 4 mm, a tętnice doprowadzające krew do penisu mają około 1 do 2 mm, to jakiekolwiek dysfunkcje, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, jeśli chodzi o dysfunkcję tętnic, jeśli chodzi o dysfunkcję śródbłąka tętnic, powinny uwidocznić się dużo wcześniej, właśnie jeśli chodzi o erekcję. Ponieważ żeby rzeczywiście doszło do erekcji, te tętnice, które sobie opisywaliśmy, one muszą bardzo znacząco się rozszerzyć. I jeśli coś tam nie działa wystarczająco dobrze, jeśli chodzi o te tętnice, one nie będą były w stanie rozszerzyć się wystarczająco mocno, żeby wywołać albo mocną erekcję, trzeba podkreślić, albo żeby w ogóle wywołać mocną erekcję. Czy mamy jakieś potwierdzenie tej hipotezy małych tętnic? Tak, jest to dosyć ponure, ale jednocześnie szalenie ważne potwierdzenie. Ponieważ całe mnóstwo badań, ogólnie literatura pokazuje, że, i to będę musiał powiedzieć bardzo powoli, żeby podkreślić po prostu, jak ważne to jest. Zaburzenia erekcji są w stanie wyprzedzać choroby układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim oczywiście zawały, o 2 do 5 lat. Innymi słowy, jest to sygnał alarmowy, który wysyła ciało. To jest jeszcze czas, że można zacząć reagować. Oczywiście, czy zawsze jest takie poprzedzenie? Nie. Mówiłem wielokrotnie, że niestety każdy z nas jest poniekąd swoją indywidualnością, czy jakąś indywidualnością, więc nie jest tak, że u każdego mężczyzny można zaobserwować tą prawidłowość, ale można zaobserwować ją bardzo często. To oczywiście automatycznie powinno, zauważcie, otwierać nowe możliwości w głowie każdej osoby, która jest związana ze służbą zdrowia. Jeśli idziesz do kardiologa, kardiolog tak naprawdę powinien w ramach wywiadu medycznego potencjalnie pytać, jak jest z erekcją. Bo niezależnie od tego, jakie są wyniki badań, na jakie markery patrzysz, jeśli będziesz mieć zaburzenia erekcji, tutaj już potencjalnie jest jakaś podpowiedź, być może są to kłopoty z układem sercowo-naczyniowym. I oczywiście dalszy wywiad medyczny i sprawdzanie różnego rodzaju parametrów jest w stanie odpowiedzieć w znaczącej mierze, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli ty jesteś z kolei facetem, to oczywiście sam żyjesz ze sobą dzień w dzień, więc będzie łatwo ci to zaobserwować. Jeśli widzisz coś takiego, uwaga, tak? Warto wziąć się za siebie, warto zacząć robić też między innymi różnego rodzaju badania. Jeśli z kolei jako kobieta zauważysz to u swojego partnera, też warto po prostu nim wstrząsnąć i zacząć działać. Warto również podkreślić, że generalnie ta hipoteza małych tętnic, a więc zaburzenia erekcji wyprzedzają potencjalnie różnego rodzaju incydenty sercowo-naczyniowe, jest szczególnie trafna, jeśli chodzi o osoby, które nie mają jeszcze rozpoznanej choroby układu sercowo-naczyniowego i szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn w mojej grupie wiekowej, więc 40 do 49 lat. Tutaj szczególnie trafnie będzie działać ta hipoteza, jeśli chodzi o predykcję. Pamiętaj, że w momencie, w którym mówimy
o zaburzeniach pracy tego układu sercowo-naczyniowego, który może objawić się właśnie zaburzeniami erekcji, to mamy nie tylko kłopoty z tętnicami, nie mamy tylko kłopot z żyłami, tak? Czy tak jak mówiłem, z produkcją choćby tlenku azotu, to może być kłopot między innymi z mikrokrążeniem. To jest jedna z takich dodatkowych jakichś zmiennych, którą musimy sobie uwzględnić w tym równaniu. Widząc to wszystko, możemy sobie przejść do potencjalnie takiej checklisty, którą można sobie stworzyć, żeby sprawdzić, czy jeśli występują u Ciebie zaburzenia erekcji, czy może być to spowodowane chorobami układu sercowo-naczyniowego, które potencjalnie już rozwijają się w tle albo istnieją w tle. Jak można to sprawdzić? Punkt pierwszy, oczywiście będziemy mieć wiele różnego rodzaju symptomów, które będą występować przy chorobach układu sercowo-naczyniowego, natomiast bardzo często są ignorowane. Czyli innymi słowy, nietolerancja wysiłku. Jeśli ciężko generalnie Ci ćwiczyć, czujesz ciężkość, na przykład w klatce piersiowej po ćwiczeniach fizycznych, te kłopoty z ciężkością mogą występować właśnie przy wysiłku fizycznym, one mogą występować w nocy, taka ogólna duszność, jest to niepokojące. Idąc dalej, mamy na przykład chromanie, tak zwane przystankowe. I to jest bardzo śmieszna nazwa, do tej pory po prostu mnie niesamowicie bawi, ale chromanie przystankowe to jest ból mięśni, który będzie występować przy wysiłku fizycznym, a który ustaje w momencie jego zaprzestania i najczęściej będzie on sygnalizować kłopoty, jeśli chodzi o układ naczyniowy kończyn dolnych. Możemy również podłączyć pod to różnego rodzaju atypowe bóle w klatce piersiowej, również m.in. zawroty głowy. Żeby było jasne, oczywiście dowolny z tych symptomów, on może występować również w wielu innych schorzeniach, przy wielu innych kłopotach, dlatego taka diagnostyka różnicowa, która odbywa się przy pomocy specjalisty, który wie po prostu najzwyczajniej w świecie, co robi. Mam nadzieję, że każdy z Was trafi m.in. na takiego lekarza, pomaga. To jest, wydaje mi się, ten punkt drugi jest szczególnie znaczący, bo łatwo będzie wielu osobom cofnąć się potencjalnie w przeszłość i stwierdzić, że zaszły te zmiany, które będę opisywać. Każdy z nas wie, jeśli chodzi o mężczyzn, że te erekcje poranne czy nocne, one, jak byliśmy młodsi, zdarzały się non-stop. Szczerze mówiąc, one powinny non-stop również się zdarzać. Nieważne, czy masz 40 czy 50 lat, może powinny być rzadsze, ale generalnie jeśli nie ma porannych erekcji, jeśli zaczynają zanikać, jeśli nie ma nocnych erekcji, to już jest jakiś niepokojący sygnał, tak? Bo generalnie mówiliśmy sobie, że erekcja zaczyna się od bodźców dotykowych. I nocne erekcje mogą występować m.in. w momencie, w którym po prostu dosłownie człowiek się gdzieś tam o materac poociera, tak? Czy o spodenki. One powinny być relatywnie łatwe do wywoływania. Jeśli widzisz ten zanik częstotliwości erekcji porannych, erekcji nocnych, albo już w ogóle ich nie widzisz, to samo w sobie jest niepokojące. Idąc dalej, będziemy obserwować stopniowy zanik jakby siły erekcji. Czyli penis zamiast być w takim pełnym naprężeniu, będzie coraz mniej naprężony z czasem. Samo utrzymanie erekcji będzie coraz cięższe. I dlatego opisywałem ten mechanizm, bo mówiliśmy sobie, że to, co utrzymuje krew w penisie, to jest ten mechanizm okluzji żylnej, tak? A tętnice doprowadzają tą krew. Więc jeśli nie jesteśmy w stanie utrzymywać erekcji, to już samo w sobie jest kłopotliwe. Jeśli ta erekcja nie jest pełna, jest po prostu erekcją słabą, to jest kolejny niepokojący znak. Kolejny taki symptom, który można zauważyć, że erekcję jest dużo ciężej utrzymać, kiedy stoimy, niż kiedy leżymy. Jeśli łatwo się utrzymuje relatywnie tą erekcję, jeśli leżysz, a kiedy stoisz, już nie, znowu może być to potencjalnie jakiś kłopot z układem sercowo-naczyniowym. Kolejny test jest testem tak naprawdę, który sobie wymyśliłem, który sprawdza się bardzo dobrze, ja to nazywam testem pindolowym. I test pindolowy polega na wzięciu najzwyczajniej w świecie właśnie tych leków na zaburzenia erekcji, czy inhibitorów fosfodiesterazy 5. Nieważne, czy weźmiemy sobie, jeśli chodzi o substancje czynne tadalafil, czy weźmiemy sobie sildenafil z tych popularnych. Jeśli kłopotem, który wywołuje zaburzenia erekcji, jest kłopot naczyniowy, to generalnie po wzięciu takiego leku powinna nastąpić znacząca poprawa. Jeśli, uwaga, po wzięciu takiego leku nie ma poprawy, bo wiele osób się dziwi, że okej, dobra, miałem zaburzenia erekcji, miałem wielu takich pacjentów, wziąłem ten lek i czemu to mi nie pomogło? Nie pomogło Ci, bo nie masz kłopotów natury naczyniowej. Tak, bo przypominam, że te inhibitory fosfodiesterazy 5 robią inhibicję, więc można powiedzieć tak, blokują działanie częściowo fosfodiesterazy 5, a więc właśnie tego enzymu, który będzie koniec końców rozkładał tlenek azotu, jeśli chodzi o te efekty downstream, czyli idąc w dół od tego.
Innymi słowy, możesz w bardzo prosty sposób potencjalnie przetestować, czy coś jest nie tak z Twoimi naczyniami, właśnie biorąc inhibitory fosfolidiestrazy 5. Jest to na pewno najszybszy ze wszystkich możliwych testów i również najtańszy, bo przypominam, że to są leki, na które wygasły już patenty, leki generyczne tak zwane. Można je kupić za grosze, choćby nawet na Allegro, jeśli mnie pamięć nie myli. Idąc dalej, jeśli zaburzenia erekcji są wywołane kłopotami z układem sercowo-naczyniowym, to oczywiście możemy zaobserwować tak zwane te zmiany hemodynamiczne, czyli powiązane, no właśnie, z samym przepływem krwi. Pierwsza taka zmiana, najbardziej popularna, podwyższone ciśnienie. Tak, przypominam, że ciśnienie nie ma przybierać konkretnej wartości, bo niestety ta bzdura jest non-stop powtarzana, że ma być 120/80. Ciśnienie jest zakresem normatywnym, te normalne. I zaczyna się od 90/60 do 120/80, gdzie uwaga, 120/80 jest końcem normatywnej skali i potem już potencjalnie wchodzimy w ciśnienie, które jest kłopotliwe. Oczywiście są od tego wyjątki. Z wiekiem tętnice zaczynają sztywnieć u wielu osób i w ramach kompensacji ogólnie układ nasz sercowo-naczyniowy będzie działać mocniej, czyli będzie zwiększać ciśnienie. Natomiast szczególnie u młodych osób, jeśli jesteś przed 50, będziesz mieć ciśnienie większe niż 120/80, no już potencjalnie coś tam wiadomo, że będzie się działo z tym układem sercowo-naczyniowym. Mamy oczywiście różnego rodzaju inne, takie bardziej specjalistyczne markery, którym można się przyjrzeć. Mamy na przykład ciśnienie tętna, o którym też kiedyś wspominałem na kanale. Ciśnienie tętna można obliczyć samodzielnie, nie jest zazwyczaj podawane i jest to bardzo łatwy parametr do policzenia. To jest różnica między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym. Jeśli masz ciśnienie 120/80, to Twoje ciśnienie tętna to 120 minus 80, czyli 40. Ciśnienie tętna ma wynosić między 30 a 50. Więc najczęściej, jeśli będziesz mieć podwyższone ciśnienie tętna, to oczywiście może znaczyć wiele rzeczy, ale też będzie to wskazanie, że jest jakaś dysfunkcja układu sercowo-naczyniowego. Jeśli miałeś na przykład holtera założonego, ale oczywiście osoby, które nie miały jakichś tam kłopotów z układem sercowo-naczyniowym, rzadko kiedy mają te całodobowe holtery, to bardzo często mamy tak zwany typ non-dipping, czyli generalnie nie następuje spadek ciśnienia podczas snu. To jest kolejny z takich niepokojących sygnałów. Idąc dalej, mamy sygnały, które naczynia nam przekazują wizualnie. Czyli generalnie jeśli ktoś ma żylaki, jeśli ktoś zaobserwuje u siebie początki żylaków, no to jest jeden z takich pięknych przykładów już wstępnej dysfunkcji albo istniejącej dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego. Nawet różnego rodzaju takie kłopoty jak trądzik różowaty, który będzie między innymi dysfunkcją naczyń krwionośnych, chociaż oczywiście, żeby było jasne, on ma mnóstwo też różnego rodzaju czynników wywołujących, które nie są związane z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast oczywiście chcemy patrzeć na klastry. Zawsze mówię, diagnostyka polega na tym, że nie patrzymy na jeden jakiś symptom czy dwa, czyli marker, chcemy patrzeć na klastry. Więc jeśli masz na przykład nadciśnienie, generalnie odczuwasz choćby ten ból kończyn dolnych w momencie, w którym chodzisz i on ustaje po wysiłku. Spróbowałeś sobie inhibitor fosfodiesterazy 5, czyli wziąłeś tą Viagra albo Cialis, jeśli chodzi o nazwy handlowe i widzisz poprawę itd. itp. To znaczy, że tak, trzeba być świadomym, że jest to niesamowicie mocny sygnał, ten klaster symptomów i markerów tego, że coś jest nie tak z Twoim układem sercowo-naczyniowym. Kolejnymi sygnałami, nie mówię z sygnałem, tylko sygnałami, są dysfunkcje różnego rodzaju, czy aberracje w różnego rodzaju markerach, które pokazują to, że jesteś chory metabolicznie. Czyli może to być już insulinooporność, to może być stan przedcukrzycowy, a może być oczywiście najzwyczajniej w świecie cukrzyca. Wspominałem na przykład, że mikrokrążenie jest jedną, czy upośledzenie mikrokrążenia jest jedną z przyczyn wywoływania zaburzeń erekcji i ciężko naprawdę o lepszy sposób, żeby wywoływać zaburzenia mikrokrążenia, jak właśnie zaburzenia metaboliczne. Oczywiście, żeby było jasne, jest cały odcinek tutaj na kanale o tym, jest jak rozpoznać czy zdiagnozować zespół metaboliczny. Wydaje mi się, że mniej więcej tak się nazywa. Mówiąc szybko, oczywiście, jeśli masz podwyższoną insulinę natrzo, jeśli masz podwyższoną glukozę natrzo, jeśli zrobisz sobie szczególnie, bo to jest najlepszy możliwy test obciążenia glukozą 3-punktowy, który będzie obejmować glukozę i insulinę natrzo po godzinie i po 2 godzinach, to nam świetnie powie, czy jesteś insulinowrażliwy, czyli występuje insulinooporność. Niskie HDL
Wysokie trójglicerydy bardzo ładnie sygnalizują nam kłopoty z układem sercowo-naczyniowym i bardzo często też właśnie insulinooporność i kłopoty metaboliczne. Podwyższone stany zapalne będą to świetnie sygnalizować, więc jeśli zrobisz sobie badanie, szczególnie właśnie CRP, białko reaktywne C albo HSCRP, a więc białko reaktywne wysokiej wrażliwości, te markery wychodzą wysoko, istnieje duża szansa, że te stany zapalne będą bezpośrednio wpływać na śródbłonek tętnic. Bo mówiłem, że tym głównym punktem, gdzie będziemy produkować tlenek azotu, szczególnie w ramach erekcji, ale oczywiście również w ramach rozszerzania tętnic naczyń krwionośnych, jest enos, a więc śródbłonkowa syntaza tlenku azotu. Więc stany zapalne mają to do siebie, że powodują rozprzężenie tak zwane tej śródbłonkowej syntazy tlenku azotu i powodują, że ona przestaje produkować aż tak optymalne ilości tlenku azotu, co oczywiście będzie wpływać między innymi z czasem na ciśnienie, no i właśnie potencjalnie nawet na zaburzenia erekcji. Oczywiście bardzo wysoka homocysteina może być niepokojąca. Potem oczywiście są klasyki, palenie, siedzący tryb życia. Wracając do tych wizualnych zmian naczyniowych, pajączki, więc tak zwane teleangiektazje, również potencjalnie będą wskazywać na już występującą czy postępującą dysfunkcję naczyń krwionośnych. Oczywiście można by jeszcze tego trochę powymieniać, ale wydaje mi się, że wszystkie takie najważniejsze punkty zostały przeze mnie uwzględnione. Więc jeśli, powtórzę, zauważyłeś u siebie zaburzenia erekcji albo jako partnerka u swojego partnera, to warto właśnie podsumować po prostu te symptomy klastrami, żeby zwrócić uwagę, czy potencjalnie te zaburzenia erekcji są wywołane właśnie kłopotami z układem sercowo-naczyniowym, czy też może są wywołane innymi przyczynami. Oczywiście w odcinku skupiałem się przede wszystkim, jeszcze raz, na tym, jak zaburzenia erekcji są powiązane z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Wiadomo, że tych przyczyn jest więcej. Ja wspomnę o paru z nich. Nie jest to bezpośrednio odcinek na ten temat, więc nie będę jakoś tego bardzo szczegółowo omawiać. Oczywiście będziemy mieć kłopoty natury psychicznej, natury psychologicznej. Tak, czyli oczywiście, tak jak wspominałem, nadmierny stres jest jak najbardziej w stanie bez żadnych kłopotów z układem sercowo-naczyniowym powodować zaburzenia erekcji. Mamy takie zaburzenia erekcji sytuacyjne, czyli generalnie na przykład ktoś jest w stanie masturbować się sam w domu w zaciszu domowym, ale na przykład już przy partnerce nie następuje erekcja. Stres sytuacyjny, nazwijmy go w ten sposób. Mamy klasyki takie jak zaburzenia hormonalne. Jeśli chodzi o zaburzenia hormonalne, trzeba wymienić tutaj oczywiście przede wszystkim niski poziom testosteronu i przede wszystkim niski poziom wolnego, a więc aktywnego testosteronu, co można badać sobie oczywiście osobno. Tak? Czyli testosteron pokazuje nam ogólną pulę testosteronu, a wolny testosteron pokazuje nam, ile mamy aktywnego testosteronu, który może wywoływać swoje działania fizjologiczne. Idąc dalej, mamy wysoki poziom prolaktyny, tak? Czyli tak zwaną hiperprolaktynemię. Jeśli zrobimy sobie badanie prolaktyny, ona wychodzi wysoko, jest to potencjalnie sygnał, że coś może być nie tak z przysadką, bo sama prolaktyna, ten wysoki poziom prolaktyny będzie działać bezpośrednio na przysadkę mózgową i na nasze gonadotropiny, a więc LH i FSH. I tym samym może rozregulować całą naszą oś hormonalną. Znowu to wymaga jakby całej dodatkowej diagnostyki. Żeby było jasne, jeśli chodzi o podwyższony poziom prolaktyny, często podwyższony poziom prolaktyny będzie korelować z wysokim poziomem kortyzolu, tak? Bo oba hormony są hormonami stresu. Czyli często jest tak, że jeśli zrobimy sobie te badania, to widać, że i prolaktyna jest podwyższona, i kortyzol. Jeśli tak jest, to zawsze mówię, to jest takie piękne potwierdzenie, że organizm, niezależnie od tego, co ty czujesz, jest mocno zestresowany. Przypominam, nie ma dużej korelacji między tym, jak mocno my się czujemy zestresowani, a tym, jak reaguje organizm. Są osoby, które mają bardzo niski poziom kortyzolu, które czują, czy niski, i które czują się mocno zestresowane, i na odwrót. Osoby, które mają bardzo wysoką prolaktynę, bardzo wysoki kortyzol i nie czują się zestresowane. Niedoczynność tarczycy jest w stanie powodować zaburzenia erekcji. Oczywiście sama ona będzie wpływać mocno między innymi na poziom testosteronu, będzie wpływać na poziom prolaktyny. To są całe sieci powiązań, których nie będę tutaj opisywać, bo po prostu nie ma na to czasu. Przeładowanie żelazem. To znaczy, zdarza się tak, że osoby, które mają bardzo wysoki poziom żelaza, będą odczuwać zaburzenia erekcji. Oczywiście to jest powiązane między innymi z dysfunkcją samych naczyń krwionośnych. Natomiast przyczyną tego wszystkiego jest sam wysoki poziom żelaza. Można oczywiście to jak najbardziej zbadać.
Nie trzeba mieć koniecznie hemochromatozy. Przypominam, żeby mieć podwyższony poziom żelaza. Opisywałem to choćby w tym odcinku. Żelazo może być podwyższone na skutek, uwaga, dysfunkcji metabolizmu. Znaczy, jeśli mamy podwyższony poziom insuliny, on będzie obniżać poziom takiego hormonu hepcydyny, który będzie z kolei zwiększać wchłanianie żelaza w jelitach. Innymi słowy, jest wiele dróg, które prowadzi do przeładowania żelazem. Nie musi to być koniecznie hemochromatoza. Z takich rzadkich przypadków, które będzie tyczyło się niewykluczone wielu z Was, do osób na dietach carnivore czy ketogenicznych, nie na low carb, jest zbyt niski poziom insuliny. Wiele osób, na przykład jak robią sobie badanie insuliny i na przykład, nie wiem, wychodzi im wynik 0,5 czy 1, mają, o tak, jestem insulinowrażliwy i to jest najlepsze, co mogło mi się przydarzyć. Wprawdzie nie mam specjalnie energii i te erekcje w sumie ustały, ale ogólnie jestem insulinowrażliwy. Więc jest, żeby było jasne, to tyczy się bardzo małej grupy osób z mojej obserwacji, ale miałem parę takich ciężkich przypadków, które przyszły do mnie po wizytach u wielu lekarzy, między innymi właśnie z zaburzeniami mocnymi erekcji, bardzo młode osoby. W sensie mówimy o osobach nawet przed 20, jeśli chodzi o niektóre. I właśnie dało się zaobserwować u nich bardzo niski poziom triglicerydów, bardzo niski poziom insuliny poniżej dolnego progu normatywnego. Kiedy miałem pierwszy raz takiego pacjenta, stwierdziłem, że coś tu jest nie tak, bo uwaga, insulina będzie działać bezpośrednio na taki hormon, który się nazywa GnRH, który powoduje stymulację i wydzielanie właśnie tych gonadotropin LH i FSH. Więc jeśli insulina jest na zbyt niskim poziomie u takiej grupy osób, to będziemy mieć znowu potencjalne zaburzenie całej tej naszej osi hormonalnej. I akurat rzeczywiście to nawet mam do tej pory w opiniach z moich konsultacji, że kłopot z tymi zaburzeniami erekcjami rozwiązałem w jednym mailu, odpowiadając na niego, i rozwiązał się, uwaga, po paru paczkach ryżu. To znaczy stwierdziłem, musimy podbić insulinę, jeśli to pomoże, to znaczy, że przyczyną był zbyt niski poziom. I oczywiście tak było. Także, żeby było jasne, jeśli masz zbyt niski poziom insuliny poniżej progu normatywnego, polecam włączyć węglowodany, więcej węglowodanów do diety. Tak, węglowodany nie są jakimś, wiecie, koszmarnym wrogiem, który zawsze nam bruździ za wszelką cenę. Również leki są w stanie powodować zaburzenia erekcji. Absolutnym klasykiem są inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dlatego jestem dosyć mocno przeciwny tym lekom, chyba że jest to, że tak powiem, już ostatnia jakaś, czy jedna z ostatnich desek ratunkowych. Bo może być tak, że szczególnie jeśli będą większe dawki, ktoś jest wrażliwy, one są w stanie wywołać zaburzenia erekcji. Uwaga, zaburzenia te erekcji wywołane tymi lekami mogą utrzymać się latami nawet po odłożeniu tych leków. Także warto zawsze ważyć sobie tutaj plusy i minusy potencjalnie wdrożenia takich leków, szczególnie jeśli takie dużo prostsze terapie, jak choćby wysiłek fizyczny, nie zostały wdrożone. Idąc dalej, mamy leki na nadciśnienie. Wiele leków na nadciśnienie jest w stanie powodować takie kłopoty. Będziemy mieć różnego rodzaju leki przeciwpsychotyczne. Wiele narkotyków, alkohol jest w stanie również wywoływać takie kłopoty, albo przynajmniej przyczyniać się do nich. Są oczywiście inne przyczyny, już zdecydowanie rzadsze, ale tak jak mówię, nie jest to odcinek na ten temat, więc nie będę już się na tym skupiał. Jeśli Was interesuje ten temat, jak zawsze, dajcie mi proszę dać znać w komentarzach. No właśnie, dzięki jak zawsze za obejrzenie tego odcinka, za towarzyszenie mi. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czy zauważyliście na przykład u siebie takie prawidłowości, czy u swoich partnerów. Oczywiście jak ktoś nie jest z imienia i nazwiska, bo wiem, że to są tematy dosyć drażliwe, ale szczególnie u osób, które coś takiego już przeszły, zauważyły u siebie zaburzenia erekcji, zanim potem nastąpił zawał choćby, warto dać młodszym kolegom, czy innym naszym kolegom znać, że takie coś jest jak najbardziej realne, jest to jak najbardziej realne zagrożenie. Jeśli macie do mnie pytania, oczywiście ja będę w sekcji komentarzy gdzieś tam do maksymalnie parunastu godzin i odpowiem na nie na tyle, na ile jestem w stanie. Sugestie na inne filmiki również wrzucajcie do sekcji komentarzy. Polecam jak zawsze swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język z dowolnej rodziny języków, azjatyckie, ugrofińskie, germańskie, nie ma znaczenia. Aby przestać wydać pieniądze non-stop na korepetycje, szkoły językowe, podręczniki, aplikacje i tego rodzaju wynalazki. Kurs Experts Incubator, a więc kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć głębokie ich zrozumienie, jak wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla osób, które kochają swoją pracę, ale potrzebują nabyć dodatkowych kompetencji, żeby dostać podwyżkę lub awans. Dla osób, które nienawidzą swojej pracy i potrzebują
z kolei zmienić swój profil kompetencji, żeby ją dostać. Dla uczniów, studentów, osób, które chcą się dobrze uczyć, łatwo zapamiętywać materiał, który jest podany podczas tej podstawy programowej, i dla osób również takich jak ja, które po prostu chcą jak najwięcej zapamiętywać z tego, co słuchają i czytają. Idąc dalej, o jeden włos za daleko, czyli kurs, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać androgenowe łysienie zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować m.in. telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy te włosy lecą po prostu garściami, można je wszędzie w domu znaleźć. W kursie opisuję, jak można właśnie zidentyfikować potencjalnie takie kłopoty i również jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, aby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Pod nimi bonusowe ciekawostki dotyczące odcinka, pod ciekawostkami z kolei literatura naukowa, na którą powoływałem się w tym odcinku, a jest tego naprawdę dużo. W opisie z kolei znajdziesz oczywiście linki do moich kursów, linki do różnego rodzaju produktów, które polecam, lampy Mitol, m.in. na światło czerwone, podczerwone, oliwa z oliwek wysokopolifenolowa, Numa. Są tam podane kody zniżkowe, jeśli chciałbyś skorzystać. Również jest link do mojego newslettera w opisie. Jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko i tam z kolei można wprowadzić swój adres mailowy i wysyłamy różnego rodzaju artykuły powiązane z drugą częścią mojej działalności, a więc poprawą pamięci, nauką języków obcych, poprawą produktywności i między innymi. Oczywiście, bo tych rzeczy jest więcej. Na koniec, jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje podane w tym filmiku, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można się nawet na 1 miesiąc zapisać, jeśli ktoś ma ochotę, i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 190 poprzednich. Również jest dostępne osobne forum prywatne dla patronów, gdzie można mi zadawać pytania. Mamy fajne, ciekawe dyskusje na tematy medyczne i okołomedyczne. Oraz jest również sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam jakieś najciekawsze badanie, które wpadło mi w ręce, i często odsyłam dalej do literatury. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.